Warta ponad 10 milionów złotych droga, powstała w strefie inwestycyjnej, jest już otwarta. Droga o technicznej nazwie 5KDZ o długości 1,2 km łączy ulicę Meblową z Józefa Piłsudskiego. Wzdłuż niej powstał również chodnik, ścieżka rowerowa i oświetlenie. Wykonanie drogi umożliwiło połączenie istniejącej ulicy Produkcyjnej z ulicą Piłsudskiego, czyli pozwoli na łatwiejszy dostęp przedsiębiorców do działek znajdujących się w strefie przemysłowej. Inwestycja ta ma olbrzymie znaczenie w kontekście zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla biznesu. 4 grudnia w Generatorze Nauki odbyła się konferencja prasowa poświęcona otwarciu nowego połączenia drogowego w Warzyckiej Strefie Inwestycyjnej. W konferencji udział wzięli Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła, oraz Adam Matuszewski, prezes zarządu przedsiębiorstwa robót drogowo-mostowych spółka z o.o. w Jaśle. Jest to dla nas bardzo ważne zadanie, bo droga, która powstała w strefie inwestycyjnej, która jest zawsze ważnym punktem miasta, nie tylko poprawi dostępność do firm funkcjonujących na tym terenie, ale również otwiera nowe możliwości, bo wzdłuż niej mogą powstawać nowe firmy, podkreślał Ryszard Pabian, burmistrz Jasła, który zaznaczył, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego taka możliwość istnieje. Droga 5KDZ, bardzo ważna inwestycja, tak naprawdę domykająca w jakiś sposób układ komunikacyjny na strefie czy w strefie warzyckiej. To połączenie skrzyżowania dróg Meblowej i Prostej z ulicą Piłsudskiego, a więc umożliwienie jeszcze dodatkowego wjazdu i wyjazdu na strefę przemysłową. Ten nowy odcinek 1200 prawie metrów nowej drogi łączącej istniejący układ komunikacyjny z ulicą Piłsudskiego, a de facto drogą krajową nr 28, to oprócz tego, że już poprawi dostępność do firm funkcjonujących na tym terenie, to również otwiera nowe możliwości, bo wzdłuż tego nowego odcinka mogą powstawać nowe firmy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego taka możliwość istnieje. Z kolei Adam Matuszewski, prezes zarządu przedsiębiorstwa robót drogowo-mostowych spółka z o.o. w Jaśle, zaznaczył, że cieszy się, że w obecnej strefie powstają nowe drogi. Jest to tym bardziej ważne, że budowane są one z jak najmniejszym obciążeniem budżetowym miasta. Ja muszę powiedzieć, że gratuluję panu burmistrzowi, że ta budowa kosztowała miasto tyle, ile kosztowała, czyli tam około 3,5 miliona złotych, a jeszcze pan burmistrz mówi, że środki zdecydowanie jeszcze będą pomniejszone o pieniądze te, które obciążenie miasta jeszcze będzie zmniejszone o środki, które jeszcze będą tam pozyskane. Cieszę się strasznie, że taka strefa powstała, że ta strefa jest zasilana w nowe drogi i strasznie się cieszę, że są to robione drogi jak najniższymi kosztami, może nie jak najniższymi kosztami, że tak powiem ogólnie, ale że tak powiem z najmniejszym obciążeniem budżetowym miasta. No bo z tego co się dowiedziałem, no to tylko 15% środków własnych poszło na budowę tej drogi. Także ja uważam, że to jest niesamowity sukces. Nie wiem, burmistrz zjada wszystko, że tak powiem, bo burmistrz jest, że tak powiem, osobą sztandarową w tej historii. No ale i wszystkim pozostałym, którzy, że tak powiem, mu kibicowali, uważam, że zrobiliście państwo naprawdę dobrą robotę. Nowy, ponadkilometrowy odcinek to droga dwukierunkowej klasy Z z lewostronnym chodnikiem oraz prawostronną ścieżką rowerową. Na całym jej odcinku zamontowane są lampy oświetleniowe, które w trakcie realizacji inwestycji zostały obniżone oraz przełożone na stronę północną, aby w ten sposób nie blokować funkcjonowania lądowiska dla samolotów lekkich, ultralekkich oraz helikopterów. Ponadto powstała kanalizacja deszczowa z odpływem wód opadowych do rowów melioracyjnych i potoku Warzyckiego. Ponadto wykonano 4 przepusty, w tym 2 na istniejącym cieku wodnym oraz 2 na rowach melioracyjnych. Inwestycje rozpoczęliśmy na początku kwietnia i w pierwotnym terminie miała się zakończyć w połowie września, tylko ze względu na to, że było przeprojektowywane skrzyżowanie z drogą krajową przy ulicy Piłsudskiego, to termin został wydłużony o 2 miesiące. I większych problemów z budową nie było, jedynie co przeszkadzało to pogoda, a jak problemy się pojawiały, to przy
współpracy z przedstawicielami miasta na bieżąco były rozwiązywane i także nie ma co narzekać. Jakby pan na mógł sąd. parametry tej drogi technicznej przybliżyć, To czy jest- wygląda? Droga jest klasy Z, czyli zbiorcza. Długość jest około 1170 metrów i łączy, tak było powiedziane, ulicę Meblową z ulicą Piłsudskiego. Szerokość jezdni jest dwukierunkowa, po 3,5 metra w każdą stronę. Po prawej, zgodnie z kilometrażem, to od ulicy Meblowej po lewej stronie jest chodnik dla pieszych, a po prawej stronie jest ścieżka rowerowa. Na całym odcinku jest zrobiona kanalizacja deszczowa, czyli odwodnienie, także nie ma odprowadzenia gdzieś na boki, tylko przez separatory jest wypuszczone do potoku Warzyckiego i do rowów melioracyjnych. Woda opadowa po przejściu przez separatory, jeżeli jakieś zanieczyszczenia typu oleje czy coś się pojawi, to powinno być przez te separatory zatrzymane. Budowa 5KDZ finansowana była ze środków norweskich i budżetu państwa, a także ze środków własnych miasta Jasła. Jest to jedno z 18 przedsięwzięć, jakie miasto realizuje w ramach projektu Jasło – Moje miasto, mój dom. Wykonawcą inwestycji, która trwała od kwietnia do listopada bieżącego roku, było przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych spółka z.o.o. w Jaśle. To nie jest docelowy model. Jeszcze pozostają nam, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, w zasadzie planami, bo ten teren obejmuje kilka planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe odcinki, równie ważne jak choćby pętla wzdłuż torów i włączenie znów właśnie w wykonany odcinek, ale także dodatkowe włączenie w ulicę Bieszczacką. No, można powiedzieć, że ten odcinek był bardzo ważny, bo otworzył nowe włączenie w istniejący układ dróg krajowych, ale też kolejne, jak zwykle, rozkładają ten ruch, więc pewnie równie będą ważne. A natomiast co jeszcze jest w tym projekcie, który miasto przeznaczy? Z projektów inwestycyjnych zostały nam jeszcze do zrealizowania Centrum Aktywnego Seniora i rozpoczęcie prac przy, nazwijmy to, dworcu kolejowym, bo tam jest to jeden z elementów całego projektu.